Witam, 29 lipiec 2024 rok. No i podejdę troszeczkę bliżej i tak wygląda nasz kosmogram. O, właśnie w ten sposób. Jesteśmy na kilka dni, właściwie na tydzień przed naszym nowiem, czyli kończy się rak, ten lunarny. Bardzo interesujący czas, dlatego że w tej chwili dążymy do tej duchowości, takiej najważniejszej. I to jest właśnie ten moment, kiedy możemy wszystko jeszcze zrealizować, to co robiliśmy w raku. W dodatku Merkury wszedł do znaku Panny. On jest władcą dwóch znaków, jak i bliźniąt, taki Panny. Z tym, że w Pannie on ma inną troszeczkę charakterystykę, bo jest bardziej, powiedzmy, że można by było tak powiedzieć, bardziej szczegółowy, bardziej taki, no, nazwijmy to po imieniu, wulgarny, bo ta szczegółowość nie zawsze sprzyja, a czasami się jej po prostu boimy. Powodem jest to, że słowo czasami wiecie jakie jest twórcze i odtwórcze. Z kolei jeżeli chodzi, no bo on jest władcą i w dodatku jeszcze w Pannie daje tą szczegółowość, taką matematyczność. No i wiecie, w tym momencie ten przycisk nie jest zbyt miły. Nasza planeta Wenus znajduje się oczywiście w Lwie i tutaj trzeba zastanowić się, żeby nie popełnić błędów, bardzo poważnych błędów, przede wszystkim tych finansowych, żeby nie rozpuścić naszej, powiedzmy, że fantazji, że nam wszystko wolno kupić, bo warto troszeczkę zastanowić się nad szczegółowością naszego życia, bo to jest najważniejsza sprawa. W tym wszystkim w dodatku Słońce znajduje się w tej chwili w wadze, dlatego też możemy o tym mówić, tej dładzie wagi, mimo że jesteśmy przed tym wspaniałym okresem lunarnego lwa, także podsumowanie tego wszystkiego, całorocznego systemu, który nam pokazuje rok, no bo to jest ten miniony rok i ten, który będzie, jak będzie się zachowywać w rodzinie, jak będziemy funkcjonować w życiu, jak będziemy funkcjonować w tym wszystkim, co nas otacza. To jest najważniejsze, bo kiedy wejdziemy w lwa, to już walczymy, wiecie, z czymś, ale to przyjdzie ten czas, będziemy o tym rozmawiać. Teraz Mars jest w bliźniętach. Pamiętajmy o tym, że on nas zmusza do jakiegoś popychania i popychania właśnie tego słownego, tego takiego niezbyt miłego. W dodatku on niedługo spotka się z Jowiszem i niedługo też wyjdzie pod koniec z bliźniąt, ale to jeszcze mamy czas, będziemy rozmawiać o tym, ale to nie jest istotne. Księżyc w tej chwili jeszcze znajduje się w byku, on ma taką charakterystykę dobrego wujka. Księżyc, czyli dobrej rady, dobrej cioci, dobrej mamy, takiej. Zbyt słodki jest ten księżyc i ten księżyc się w byku bardzo dobrze czuje, dlatego że jest w takim znaku, który odpowiada jemu i tej całej nomenklaturze. Saturn jest z kolei w rybach i jednocześnie i Neptun. Właśnie to są te bariery. To jest ta bariera, że nie mogę przejść tutaj i czy mogę przeskoczyć? Tylko po co? Żeby utopić się? To jest po to, bo tutaj akurat nic wielkiego nie jest tutaj, ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy gdzieś nad Sekwaną czy gdzieś, no i tam stado jakichś pomysłów płynie mniej więcej w kolorze właśnie tego ostatniego, tych Neptunali, które było dobrze widać, o których będę w jakimś filmie opowiadał, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, także tutaj musimy sobie zastanowić się, jak to jest. No i jeszcze oprócz tego Uran, przecież znajdujący się w byku, który daje nam tą intuicję ogromną, bo wchodzi Księżyc i Księżyc z Uranem razem współpracują właśnie w dosyć interesujący sposób. To trzeba przyznać, że
Tutaj mimo to, że uran jest tą wyższą oktawą naszego Merkurego, a z kolei Księżyc nie ma żadnej wyższej oktawy, bo jest to światło odbite. I to, co przyjmujemy, takie jest, tak się zachowujemy, także możemy w tym wypadku zastanowić się, jak reprezentować to wszystko, co na nas idzie. O, proszę, idę i dokąd dojdę. Przejdę albo wszędzie, wiecie, przejdziemy, troszeczkę sparodiuję to, ale przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, tak? Będziemy czym? No i właśnie to jest kłopot. Właśnie to jest kłopot, który nas bardzo irytuje wszystkich, bardzo denerwuje. Myśmy to parodiowali, ale taka jest sprawa, że to jest piosenka, która w pewnym sensie nie jest piosenką jakby ani do śmiechu, ani do chichu. Także tutaj nauczyć się tego wszystkiego trzeba za młodo, nauczyć się tej świadomości. Ta świadomość właśnie im więcej zyskamy przed tym lwem, przed tą tutaj lunarną stroną lwa, tym bardziej będzie nam łatwiej zrozumieć, pojąć właściwie, a właściwie nauczyć się tego wszystkiego, co nas czeka w tej historii, która, no oczywiście, że tak. Musimy poczekać chwileczkę, bo będziemy ciąć. To jest umiejętność właśnie rozmawiania tutaj, że widzi, ale musi się pokazać, nawet tyłem, ale musi. To jest właśnie, czego bardzo nie lubię, bo jeżeli jestem tutaj, tak jak wczoraj osoby umiały się zachować, a tutaj nie, ma trasę wyznaczoną. No tak. No cóż, z takim czymś się kiedyś spotkałem na planie. Na planie żeśmy robili akurat w manufakturze i w manufakturze też ten w mundurku takim przedszkolnym przechodził właśnie. Musiał się pokazać na planie. Żeśmy go specjalnie pokazali, a robiliśmy akurat dla ludzi, którzy z tą manufakturą mieli. On widocznie się skontaktował, bo wiecie, to jest, wszystko się robi znienacka. Jest pogoda, to się wychodzi. Wczoraj była tragiczna pogoda, no to widzieliście, jak to wygląda. Musiałem ciąć ten film, którego nie znoszę cięcia. Ale wróćmy do do naszej tej chwili, kiedy musimy coś powiedzieć, a w dodatku jesteśmy na tydzień przed, bo to tak właśnie ten nów nas zmusza do tego, żebyśmy obudzili się w ostatniej chwili i rozpoczęli tą naszą kampanię myśli, tak? W tym kierunku, właściwie to w tym kierunku zejścia z tego mostu. Wiecie, jak idzie wojsko, to musi zmienić trucht, bo dlatego, żeby most nie wpadł w rezonans, więc nie chcę tutaj wpadać w żaden rezonans, ale chcę wyprowadzić was z rezonansu, w którym jesteście. No jednak jesteście w rezonansie i zwróćcie uwagę, ejku, a można było, a nie trzeba było, a trzeba było powiedzieć, a czy nie trzeba było powiedzieć. Zresztą sam też wpadam w ten rezonans nieświadomości, tak? A trzeba świadomość pobudzić i ta świadomość pobudzona świadomość w tej chwili właśnie najbardziej gra. Pluton nadal jest w wodniku, no to wiemy, że on jest, on sobie teraz będzie w tym wodniku taki rewolucyjny, będzie pokazywał te wszystkie znaki na niebie. To, co teraz oglądacie, to, co teraz widzicie, to wszystko jest czy przez Plutona, niekoniecznie przez wszystkie planety jest to robione po to, żebyście zauważyli to, co nazywamy, powiedzmy, apokalipsą życia naszego. Zresztą ta apokalipsa zawsze istniała, tylko niektórzy wykorzystują tę apokalipsę, chcą pokazać, że to jest właśnie teraz, a to nie jest teraz, nie wiemy, kiedy to jest. To nie jest tak, że
po znakach poznacie to drogę, ale musimy na nie zważać, a tym bardziej kiedy jest astrologia, kiedy Wam pokazuje pentagram, kiedy Wam pokazuje opozycję, kiedy Wam pokazuje trygon, kiedy Wam pokazuje kwadraturę, o której bardzo często mówię i tutaj sekstylu, kwinkunsie, o którym bardzo często mówię, dlatego że kwinkus jest wyjątkowo takim, no taką historią lekko bezczelną, powiedzmy, że w ten sposób, ponieważ nie wiemy z jakiej formy to wyjdzie. Wyjdzie czy z trygonu, czy z kwadratury. Ci, którzy się znają, no to wiedzą i sami mają dylematy ogromne, jak kwinkus działa. Bardzo jest łatwo rozmawiać o kwinkusie po czasie. Po czasie to jest bardzo łatwo mówić. Ale po czasie też, no teraz jeżeli opracowujemy te wydarzenia, które się wydarzyły na przykład w ostatnim tygodniu, chociażby ta Spartakiada przyjemności, nazwijmy to w ten sposób, bo to jest tylko przyjemność oglądania i spojrzenia prosto w twarz temu, co nas pluje albo co nas uderza, to nas wzmocni. No więc właśnie to są te wzmocnienia, które tutaj, tak jak mówiłem wczoraj o panu, który oglądaliście ten film dzisiejszy, który dzisiaj właśnie był. No więc spójrzcie, a dzisiaj jest 29, to spójrzcie w ten film 20, właściwie on był 28 puszczony, tylko bardzo późno w nocy, więc obejrzyjcie, jeżeli możecie odnaleźć ten fragment pana, który się wypowiada, nie chcę tu wymieniać nazwiska, dlatego że no obejrzyjcie to wszystko, bo to te wszystkie filmy z tygodnia właściwie powinno się oglądać po kolei, to nie przepuszczać, dlatego że ja mówię bardzo trudnym językiem, bardzo takim, niektórzy nie lubią tego oczywiście, bo uważają, że myśleć to jest dla nich już za wiele, a z kolei w astrologii jest taka sytuacja, że wy mnie naprowadzacie, a nie kto inny. Nie kto inny, tylko wy naprowadzacie i ja tutaj już zejdę z tego mostku, będę coraz bliżej i dużo łatwiej jest mnie w ten sposób właśnie rozmawiać, kiedy wy naprowadzacie mnie. Bardzo często naprowadzacie na jakieś sytuacje bardzo dziwne. Zresztą w tej chwili jest bardzo dziwna sytuacja. Ta sytuacja, która się w tej chwili dzieje, jest sytuacją właśnie przerażającą, krótko mówiąc lekko przerażającą, co doprowadziło do tego, no oczywiście, że ta konfiguracja tych planet tutaj jak się przyglądacie, ale to nie jest najważniejsze, czy ona jest najważniejsza, czy ona nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, ja wiem, za bardzo szybko odebrałem, zrobiłem tak, tutaj przyjrzyjcie się temu kosmogramowi, jak będzie za mało, to ja go wydrukuję i po prostu go wstawię tutaj. Tak, żebyście mogli dokładnie sobie obejrzeć, jak to wygląda. I trzeba przyznać, że jedna rzecz, że właśnie co zrobić, tak? No przede wszystkim przewietrzyć swoje płuca i umysł, dlatego że Mars znajduje się i Jowisz, i także Księżyc znajdują się w bliźniętach i w tej chwili mamy szansę do przewietrzenia tego wszystkiego, do przetrzepania, tak się wynosi dywan na wiosnę czy na jesień, żeby go troszeczkę odpiaszczyć, czy tam odkurzyć, czy coś takiego. Zróbmy teraz to. To jest świetny okres, akurat temperatury nie są wysokie, możemy wyjść gdzieś, czy pojechać poza miasto, czy tak jak my mamy tutaj Łagiewniki łódzkie, nie te krakowskie, ale łódzkie, i czy nawet w parku, tylko radziłbym poza miastem. To akurat tutaj ten park Żurliska jest nieomalże w centrum miasta, mimo że to jest Widzew, ale do Piotrkowskiej mamy kawałeczek, a Śródmieście jest troszeczkę w tamtą stronę, chociaż tutaj też jest Śródmieście, bo na Śródmieście jest taką, jak spojrzycie na mapę miasta Łodzi, tutaj byli tacy państwo, którzy właśnie się pytali, co jest tutaj, to pokazałem im. Byli w Muzeum Kinematografii, tutaj jest Muzeum Herbsta, z kolei tutaj jest słynny Monopolis. Także i to jest wszystko w obrębie, także to jest kawałeczek, a tam dalej jest ulica Piotrkowska, a tutaj jest Aleja Piłsudskiego, także dokładnie wszystko.
by się wydawało, że Łódź jest ogromna. Nie, Łódź można, no, jest ogromnym, jest dużym miastem, ale nie jest ogromna. Nie. To nie jest Paryż, to nie jest Londyn, to nie jest Nowy Jork. Także tutaj możemy brać pod uwagę to. Teraz, jeżeli chcemy cokolwiek zrobić, to właśnie świetny teraz ten temat i ten czas. Także jeżeli macie cokolwiek do zrobienia, do przewentylowania w swoim umyśle, właśnie te wszystkie złogi, nazwijmy to tak, to zróbcie to teraz. Naprawdę proszę Was i zapraszam Was do tego takiego swobodnego patrzenia. Nie denerwujcie się, to wszystko jest w bardzo dobrym kierunku, wszystko idzie, dobrze, że to się pokazuje, dobrze, że tylko my musimy poznać intencje. O tych intencjach będę mówił, nie wiem czy dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze, nie wiem, dlatego że składam to wszystko do jakiejś logicznej struktury, żebyście mogli to spojrzeć na to, bo łatwo jest przyglądać się temu, łatwo jest opowiadać, ale to musi być logika w tym wszystkim, a tą logikę no trudno, ale nie za bardzo, bo gdybym miał tutaj jakiegoś historyka, chociaż to nie jest problem, ale jeszcze offsetka nie istnieje, także jeszcze jest problem, ale kiedy offsetka istnieje, zaproszę tych 3 historyków, zaproszę, przypuśćmy jeszcze kogoś, czy jednego wystarczy, ale przypuśćmy, że w założeniu będziemy sobie na luzie rozmawiać o tym wszystkim, co się dzieje dookoła nas, to wtedy jest puenta fantastyczna, bo wszyscy to robią, tylko nie biorą pod uwagę tej kultury, którą niesie, przypuśćmy, Francja, a tej kultury, którą niesie Anglia, czy tej kultury, którą niesie chociażby nasza ojczyzna Polska. I tutaj jest właśnie, trzeba by się zastanowić, która kultura jest najwyższą kulturą w tym świecie. My bardzo łatwo mówimy o tak zwanej słowiańszczyźnie, ale to jest kultura jednak polska i my tutaj spaskudzenie tej kultury, no trudno, ale muszę to powiedzieć przez Jagiellonów, bo ktoś powie, oj proszę Pana, co Pan opowiada, no jednak tak, a już całkowite spustoszenie tej kultury podczas tutaj, no powiedzmy, że Stanisława Augusta Poniatowskiego i tutaj zrobienie, ja tylko zaznaczam te tematy, żebyście sobie przejrzeli historycznie, żebyście przejrzeli je, bo będziemy o tym, no co tu ukrywać, mówić i jednocześnie też sugerować pewne zagadnienia, które te zagadnienia, co tu ukrywać, ale są dla nas bardzo istotne, dlatego że jeżeli patrzymy przez ten pryzmat, jest dużo łatwiej nam zrealizować ten plan, który z nas nie tyle co czeka, co bardziej, który nas denerwuje, który nas irytuje, a nie zwracamy uwagi na pewne historie, które są i trzeba się przyjrzeć dokładnie Stańczykowi. Dokładnie Stańczykowi, bo to jest jednak Matejko, chwytając za pędzel i malując te wszystkie historie, opowiadając tą naszą, zapisując tą historię, właściwie zapisując na płótnie, pokazał nam więcej niż my wiemy. Tak jak chociażby Leonardo da Vinci, który jest dzisiaj sponiewierany. Sponiewierany. Kończę, trzymajcie się, no cóż, z Bogiem Was zostawiam i nie bójcie się, nie lękajcie się. To słowa Jana Pawła i taka jest prawda, nie lękajmy się. Do zobaczenia, trzymajcie się.